trzeba przejść tą Dolinę Śmierci, czyli jakieś 20-50 filmów. Na przykład taka aplikacja Submagic w tym momencie zarabia mi 1600 zł miesięcznie. Z jednej strony porównywanie się do innych, którzy są dalej niż ty, a z drugiej strony presja na wynik. Jeżeli zdarzą się jakieś komentarze, bo każdy się tego boi, ja też się tego bałem, zresztą negatywne i tak dalej, wyśmiewające. Dzień dobry, witam w kolejnym wywiadzie. Dzisiaj mam specjalnego gościa, eksperta od YouTube'a oraz budowania marki osobistej. Moim dzisiejszym gościem jest Bartek Dziedzic, który wprowadzi cię w świat YouTube'a, marketingu i nie tylko. Porozmawiamy sobie o wielu ciekawych rzeczach, ale na początku, Bartku, powiedz proszę kilka słów o sobie dla osób, które jeszcze cię nie znają. Cześć, witam was serdecznie, cześć Krzyśku. Siedzimy sobie, tak jak widzicie, z wodą. Dzisiaj jest mega gorąco i nagrywamy fajny odcinek, a wszystko zaczęło się, powiem wam, u mnie w 2019 roku, kiedy postanowiłem reklamować własne usługi fotograficzne. 2020 COVID wybuchł i zacząłem tworzyć tak na profesjonalnie, na pełnego kanał na YouTubie po to, żeby uczyć ludzi, jak nagrywać filmy, samemu ucząc się przy tym wielu rzeczy. No i tak, że 4 lata później w tym momencie mam kanał, który ma około 25 000 subskrybentów. Tworzę poradniki, tutoriale, pokazuję recenzje sprzętu, uczę ludzi ogólnie, jak dzięki wideo budować własną markę osobistą. Także tak to wygląda w tym momencie. No 4 lata to kawał czasu. My się znamy już ponad 2, tak jak tak kojarzę. I no Bartek, doradzałeś mi praktycznie wszystkie sprzęty, które tutaj są w tym studiu, a jest ich tutaj trochę, nie widzicie tego, ale jest sporo jest tutaj, bardzo dużo. sporo pieniędzy wsadzone. Wszystko było za twoją radą, zaczynając od takich drobnych rzeczy, bo jak zaczynałem, no to nie było dużych budżetów na sprzęty. Jak mówiłeś, że mam sobie Atema kupić za 1500 zł, to tak myślałem, Wiele osób tak myśli. Tak, nie, to jest normalne. A potem nagle za 2-3 lata się okazało, że okej, no kupię, jak trzeba, to kupię, nie? I to, sprzęt zarobi na siebie. Tak, i to mam na lata, ten mikrofon też już służy mi wiele lat, Tak. Więc to jest inwestycja, ale też właśnie osoba taka jak ty, do której można się zwrócić, jeśli nie bezpośrednio, to właśnie dzięki filmom, to jest naprawdę ogromna wartość, bo dzięki temu nie czuję się, taki zagubiony czy niepewny. A teraz na każdej drodze życia mamy miliony decyzji, więc super, że pomagasz ludziom w takich tematach. No i dochodzimy do pierwszego pytania. Wiele osób chce zacząć działać na YouTubie, albo żeby budować jakąś swoją markę, sprzedać coś, albo mają firmy, no i chcą się reklamować i z duchem czasu, żeby nie zostać w tyle za konkurencją. I powiedz, co jest takie, co było dla ciebie najtrudniejsze na początku i co może być też dla innych bardzo dużym wyzwaniem? Znaczy ogólnie YouTube jest takim złożeniem kilku rzeczy, kilku umiejętności. Musimy nauczyć się nagrywać filmy, montować je, troszkę znać się na tworzeniu miniaturek, więc dochodzi Canva, Photoshop i wiele innych narzędzi. Dochodzi oprócz obrazu oczywiście dźwięk, bardzo istotna zresztą sprawa. I dla mnie osobiście, no i także przede wszystkim prezencja przed kamerą, nie? Czyli to, co my w tym momencie robimy, co dla nas po paru latach staje się normalne i jakby naturalne. Oczywiście tak. Czasem lepiej, czasem gorzej to wychodzi. W każdym razie no na pewno nie jest to ta trema, którą mieliśmy przy pierwszym, drugim filmie i to jest naturalna rzecz, bo kiedy rozmawiam z klientami, kiedy w ogóle namawiam znajomych, żeby spróbowali nagrywać na YouTube'a, to każdy mówi, że ta trema jest jednak najważniejsza. I u mnie też tak było. Pierwszy, drugi, trzeci film, dużo YouTuberów powtarza, że trzeba przejść tą Dolinę Śmierci, czyli jakieś 20-50 filmów, żeby w ogóle powiedzieć, że można robić tego YouTube'a, że przejdzie się w ogóle pokona się tą tremę i to jest rzeczywiście prawda. Trzeba jak najwięcej nagrać filmów i u mnie też tak było. Po prostu nagrywałem mimo to, że się strasznie bałem, strasznie się obcinałem występować przed kamerą. No i się udało. I chyba to było najcięższe, bo jeżeli chodzi o sprzęt, to miałem troszkę takiego zaplecza fotograficznego, więc jakby aparaty, obiektywy nie były problemem. Natomiast montaż, to też uczyłem się wszystkiego od zera, dźwięk, totalnie się na tym nie znałem i jednak po czasie próbowanie po prostu nagrywania kolejnego filmu, ulepszania go,
próbowania kolejnego mikrofonu, sprzętu, uczenia się wiecznego właściwie, bo do tej pory się cały czas uczę i cały czas coś odkrywam nowego, pozwoliło mi po prostu dojść do tego momentu, w którym jestem. No, także to jest też chyba odpowiedź na jedno z pytań, o których dyskutowaliśmy, nie? Że potrzebna jest wytrwałość wszędzie. I na YouTubie też. To już jest krok dalej, ale ludzie zaczynają właśnie zazwyczaj od mikrofonu i ja też, ja chciałem już założyć kanał wiele lat temu, myślę, że to już z 10, gdzie miałem pierwszą ideę na kanał i co zrobiłem? Kupiłem sobie aparat, lustrzankę i potem stwierdziłem, że się do tego nie nadaje, bo nie mówię tak płynnie jak najlepsi youtuberzy, bo nie umiem tak ciekawie opowiadać historii. No i okazało się, że ten pomysł umarł. I to jest właśnie to, co mówisz, żeby dać sobie tą przestrzeń na to, że pierwsze filmy nie będą wybitne, może nawet będą słabe, ale zrobisz je i dzięki temu będziesz miał kolejne lepsze. Ale można się pocieszyć też, Krzysiek, tym, że tak naprawdę nikt nie ogląda tych naszych pierwszych filmów. To jest co najwyżej rodzina, która w cudzysłowie psuje statystyki, bo włączy, zobaczy Bartka na YouTubie i wiesz, albo znajomi zobaczą 10-30 sekund, wyłączają i to jest nasza jedyna widownia, którą mamy na początku, więc nie spodziewałbym się, że zdobędziemy choćby, nie wiem, 1000 wyświetleń na jakimś filmie, bo to jest naprawdę ciężkie, przynajmniej na tych początkowych, więc na spokojnie. Jeżeli zdarzą się jakieś komentarze, bo każdy się tego boi, ja też się tego bałem, zresztą negatywne i tak dalej, wyśmiewające, no to co? No to trudno się mówi. W najgorszym wypadku kasuje się komentarz, usuwa się osobę i tyle, bo uważam, że kanał na YouTubie to jest taki nasz własny ogródek, gdzie po prostu musimy zaprowadzić porządek. No. Tak, to praca z hejtem, mówię praca, bo kolejny krok. Tak, to jest jakby kolejny element, który gdzieś tam... I na każdym etapie, powiem wam, trzyma się kanał z 100 subskrybentów, 10, czy nawet jak rozmawiam ze znajomymi, którzy mają większe kanały, nawet dzisiaj miałem taką rozmowę ze znajomym, na każdym kroku rozwoju tego kanału ma swoich hejterów i ten poziom bossów hejtujących wzrasta wraz ze wzrostem doświadczenia i umiejętności. Okej. No tutaj tak, słyszałem, że im większy, jak ktoś mi pogratulował, że mam już pierwszych hejterów, to znaczy, że już, wiesz, stałem się rozpoznawalny i komuś się chce poświęcać czas, żeby mnie krytykować, więc to już jest pewne wyróżnienie. Można sobie tak to potraktować. To jest jakby dobrze, że o tym mówisz, bo to jest też widzę po ludziach najczęstsza przyczyna tego, że nie zaczynają. Rezygnacji, tak. Ktoś ich wyśmieje, znajomi wyśmieją, coś nie wyjdzie. No i do tego dochodzą te kwestie wymówkowo-sprzętowe, nie? Bo przecież, żeby nagrywać, to musisz mieć właśnie taki mikrofon i milion innych rzeczy. Teraz te smartfony, które mamy, dokupujesz mikrofon za 200 zł i masz fajną jakość. Nie? Nawet tańsze są, także... Nawet tańsze, no właśnie. Ze sprzętem w tym momencie nie ma problemu. Każdy z nas ma tak dobry sprzęt, że spokojnie można się wybić. Zresztą znam przykłady wielu youtuberów, akurat nie z Polski, tylko z zagranicy, którzy nagrywali telefonem i oni w ciągu tam pół roku zdobyli 100 000 subskrybentów. Jeden taki vlog podróżniczy kojarzę, gdzie gościu po prostu miał telefon i gimbala i tyle. I nagrywał świetnej jakości filmy, fajnie zmontowane, fajnie tematycznie ogarnięte, wartościowe. No i da się, nie? Dla nas nagrywamy przez Krzysiek podobne tutoriale. Ustawiasz telefon zamiast kamery, jesteś i tak w małym rogu ekranu, nic więcej nie trzeba. Doradzam czasem jakimś koleżankom, które są na przykład w branży beauty, mówię, słuchajcie, macie telefon, mikrofon, najlepiej od razu kupić sobie taki docelowy, gdzieś wydać troszkę więcej pieniędzy, po to, żeby go później nie sprzedawać i nie kupować czegoś lepszego. 800-1500 zł to jest taki zakres już topowych mikrofonów, bym powiedział, i możesz nagrywać każdy content. Poradnikowy, pokazujący jakieś zabiegi i tak dalej, reklamujący własne usługi. Nie ma najmniejszego problemu. Nie masz studia? Możesz wyjść na zewnątrz, możesz vlogować, możesz usiąść w parku, wziąć statyw, mikrofon krawatowy i masz swoje studio, gdzie chcesz. No, nie? No właśnie, czyli tutaj jakby ta obawa sprzętowa, można ją bardzo szybko rozwiązać, ale też wspomniałeś o zarabianiu, że no, te 100 000 ludziom się kojarzy to też z jakimś wielkim sukcesem. No ale pytanie, jak realnie można zarabiać na YouTubie? No, ja znam pewne metody, wiem, że można z reklam zarabiać, ze współprac, stosuję je, ale niektórzy widzowie mogą jeszcze nie mieć do końca takiego pomysłu.
I powiedz, na czym najwięcej zarabiasz, jak chodzi o całą twoją markę YouTube'ową? Znaczy, u mnie jest tak, że zarabiam z kilku źródeł. Nie ma takiego jednego większego źródła, przynajmniej ja takiego jeszcze nie znalazłem. Bardzo ważnymi rzeczami są oczywiście poradniki, pod które są podpięte linki afiliacyjne do sprzętów, linki afiliacyjne do programów, bo to jest mega fajna sprawa. Zresztą już kilka takich poradników nagrałem, jak na przykład zacząć zarabiać na Artliście, na TubeBuddy, na Submagicu. I to są programy, które generują według mnie bardzo fajny, pasywny przychód. Na przykład taka aplikacja Submagic, do której właśnie zrobiłem filmik jeden, w tym momencie zarabia mi 1600 zł miesięcznie pasywnie. I mając kilka takich programów, między innymi też polecam StreamYarda, w tym momencie Ekama zaczynam reklamować, bo według mnie mega jest narzędzie fajne, Camtasię, ty też zresztą nagrywasz o Camtasii, Artlista, TubeBuddy, vidIQ. Mając kilka takich programów, które mają właśnie afiliację fajnie rozwiniętą, bo to też trzeba szukać, ale o tym zaraz powiem, można zarabiać bardzo sensowny przychód. Generując go pasywnie, bo takie filmy jak się fajnie wypozycjonują, jak to jest poradnik wartościowy, on się wypozycjonuje w Google, wypozycjonuje się w YouTubie pod fajnymi hasłami. Tak, wracam do tej aplikacji Submagic, bo akurat tam napisy do rolek, do YouTube'a, wiele osób wyszukuje coś takiego. Mój poradnik jest gdzieś tam jednym z pierwszych wyżej i tak dalej, więc automatycznie bardzo dużo ludzi się zapisuje na to i dzięki temu 1600 zł wydaje mi się, to jest bardzo, bardzo fajny przychód. I co? I wracając do tych afiliacji, szukanie programów afiliacyjnych jest też bardzo ważne, bo są programy, które oferują nam afiliację, która wraca co miesiąc, a nie co roku. Dopóki dana osoba wykupuje abonament, na przykład można dostać 30, czasem nawet 40% prowizji, więc jak na osobę, która tylko zareklamowała, nie stworzyła nic, według mnie to jest genialny przychód. Oprócz afiliacji, oczywiście mamy też afiliację sprzętową, afiliacja programowa, afiliacja sprzętowa, czyli różnego rodzaju Amazony, programy partnerskie, XCOM-u, Morele, Media Expert nawet wszedł w takie programy afiliacyjne i na tym też można naprawdę genialne pieniądze zarabiać. Mam zresztą znajomych, którzy siedzą bardziej na przykład w komputerach i naprawdę robią bardzo, bardzo dobre przychody sobie takie pasywne właśnie, korzystając z afiliacji XCOM-u między innymi. Więc te dwie rzeczy można zacząć od razu. Można nagrać poradnik o jakimś fajnym narzędziu i podpiąć sobie linka. Jest to totalnie za darmo. Można mieć 0 subskrybentów, można mieć na paru wyświetleniach już pierwsze zarobki, więc to jest super motywujące też dla osoby, która nic nie zarabia, która chce zacząć i chce jakieś rzeczywiście realne korzyści zobaczyć. Do tego współpraca z markami. To jest też taki jakby core zarabiania na YouTubie u mnie, bo te marki jednak też szukają reklamy, też przychodzą z fajnymi pieniędzmi, mają fajne pomysły na realizację niektórych rzeczy. To też jest istotne, bo realizując film z marką można raz zarobić na filmie za to, że się zareklamowało daną rzecz, a 2 pomóc widzom i 3 rozwijać swój kanał. Czyli to jest takie fajne win-win, bo oprócz tego, że zarobimy pieniądze za zrobienie filmu dla marki, mamy też po prostu pieniądze na przykład z afiliacji, z linków, które podepniemy sobie pod tym filmem. Możemy też dosprzedać jakieś miejsce reklamowe w filmie, więc super sprawa. No i budowanie cały czas kanału. No to nic tak nie cieszy jak dostawanie pieniędzy i jeszcze przy okazji budowanie kanału. Nie? To jest super sprawa. No i co? I usługi. No i to jest taka chyba trzecia rzecz najfajniejsza u mnie. Usługi, czyli budowanie studia do YouTube'a, doradzanie ludziom, jak rozwijać kanały na YouTubie, jak używać danego sprzętu, więc warsztaty, indywidualne konsultacje. I to na razie tyle. Myślę o kursach, ale kursy to jest jeszcze melodia przyszłości. Tak, kursy też są jakby takim pięknym uzupełnieniem. No i tutaj chciałbym, afiliacje, one są bardzo dobre, też z nich korzystam i te pierwsze 100 zł, które zarobiłem z jakiegoś filmu, cieszy niesamowicie. To było super, nie? Potem kolejne, to już tak się człowiek przyzwyczaja, te 1000 i tak dalej, nie? Ale to łatwo
łatwo przestać to doceniać. Ty ostatnio w rozmowie naszej pokazałeś mi, Krzysiu, to jest przecież tyle kasy, nie? I to masz, wiesz, za to, że nagrałeś kilka filmów. Moja żona z kolei powiedziała, dobra, to nie kilka, tylko ponad 300 i pokaż mi osobę, która jest w stanie tyle nagrać filmów, nie? Więc to też jest, potrzebna jest ta wytrwałość. W afiliacjach trzeba dużo czasu, ale moim zdaniem najszybszy sposób zarabiania, może się ze mną nie zgodzisz, może zgodzisz się, ale to są własne usługi i produkty. I pytanie, czy masz jakiś sposób, czy jakiś system sprzedaży takich usług i produktów? Załóżmy, że ktoś prowadzi jakąś małą firmę, albo markę osobistą, albo jakąś małą firemkę i chce się reklamować na YouTubie. I co najlepiej zrobić w takim wypadku? Znaczy ja zawsze powtarzam, że edukacja na YouTubie zawsze się sprzeda, zawsze jest, wydaje mi się, najłatwiej coś takiego zrobić, bo klient, który szuka jakiegoś produktu, często chce się dowiedzieć, co to za produkt, jak go używać, czy w ogóle jest warty, czy jest polecany, więc tutaj sprawa jest według mnie bardzo prosta i to zresztą polecam na początku zawsze robić, czyli iść w edukację, w dawanie wartości, a przy okazji gdzieś tam wrzucić sobie linka, że masz jakieś usługi i tak dalej, bo klient, który nie znajdzie odpowiedzi w twoim filmie, albo jeżeli nawet mu pomożesz na tym początkowym etapie, no i tak może później do ciebie wrócić po tą wiedzę ekspercką, a nie po to, żeby po prostu iść o poziom wyżej, którego już tak łatwo nie znajdzie na YouTubie. A marka osobista na YouTubie to jest coś przepotężnego, budowanie zasięgu, takiej rozpoznawalności przez filmy. Wydaje mi się, że nie ma nic lepszego w tym momencie. Żadne TikToki, żadne Instagramy nie dają takiego przełożenia na markę jak YouTube według mnie. No i właśnie, no i później klient, jeżeli potrzebuje właśnie eksperta w czymś, no to szuka po filmach, po YouTubie i prawdopodobnie jak mu pomogłeś już z jakąś prostą sprawą, to z bardziej skomplikowaną tym chętniej wróci do ciebie, a nie kupić kurs, czy wynająć cię po prostu na usługę. Okej, a powiedziałeś też o filmach shorts, bo to też jest taki duży temat od myślę, że 2 lat. No jest to jedna z najczęściej polecanych metod pozyskiwania widzów, zasięgu i klientów ostatecznie. No i co o nich myślisz? Bo no, mam wrażenie, że ten etap shortsów trochę przygasa, ale nadal jest to najczęściej konsumowana treść w internecie. Jak myślisz, znaczy ja uważam, że trzeba tworzyć wszystko. Przede wszystkim długie filmy, normalne, takie, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni od tych 15 do załóżmy 30 minut. Wydaje mi się, że dobrze jest tworzyć też shortsy, bo to jest inny format, w innym miejscu konsumowany, nawet przez tego samego klienta. Shortsy mogą być, tak jak ja sobie to zawsze staram wyobrazić, że shortsy mogą być na przykład konsumowane wtedy, kiedy klient po prostu sobie siedzi przy kawie i z nudów swajpuje i chce coś ciekawego zobaczyć. I tam też go można zainteresować swoimi usługami, swoją osobą, swoim kanałem, ale też mogę sobie wyobrazić tego samego klienta, który sprząta dom, załóżmy odkurza, zakłada sobie słuchawki i słucha sobie dłuższej formy w stylu podcastu. I tam na przykład nie są potrzebne treści, gdzie migają napisy, jest wszystko zmontowane, tylko bardziej ta narracja w formie audio jest przystosowana do formy, w której ta sama osoba konsumuje treści. Więc podcast, shortsy, normalne filmy i transmisje na żywo, wydaje mi się, że to jest po prostu taki ekosystem, który YouTube stara się stworzyć, w którym konsument na każdym etapie, w każdym momencie znajdzie treści, które mogą go interesować. No i tworzenie zresztą treści w takich formach różnorodnych, nazwijmy to, wydaje mi się teraz bardzo proste. Nie? Mając telefon, możesz nagrać wszystko, możesz zrobić transmisję na żywo. Mając mikrofony bezprzewodowe, o których przed chwilą rozmawialiśmy, możemy sobie to wszystko fajnie spiąć. Nie potrzebujemy nawet takich profesjonalnych rzeczy jak teraz. I to można robić. To można robić wszędzie i wydaje mi się, używając jeszcze narzędzi AI, o których sam wiesz, jak są teraz rozbudowane, praktycznie tworzenie krótszych form z dłuższych można robić od razu, z automatu. Praktycznie z minimalnym udziałem człowieka, który weryfikuje pewne rzeczy. A przypuszczam, że to się jeszcze bardziej rozwinie, no nie? Tak, to się rozwija. To też się wiąże z tym, że konkurencja rośnie, ale no z twojej wypowiedzi wziąłem to, że trzeba otaczać klienta właśnie wartością, swoimi treściami w różnych formach i dopasować je do tego, kim ten klient jest, bo
jeśli nasza marka mówi bardziej do osób, które wolą słuchać i są spokojniejsze, no to może faktycznie te podcasty, te dłuższe filmy i te shortsy mogą być bardziej stonowane. Nawet jeśli dostaną mniej wyświetleń, to trafią do odpowiednich osób. Nie? Krzysiek, no to jest tak, że ja na przykład osobiście i przychodzę na transmisję na żywo do danego youtubera i patrzę, jakie filmy on dłuższe nagrywa i lubię shortsa, jak nagra. I konsumuję to wszystko w różnym momencie. Tak jak mówię, nie oglądam podcastu, kiedy robię coś na komputerze, bo się wtedy muszę skupić, ale gdy odkurzam, jak najbardziej. Nie? I wtedy podcast do mnie trafia bardziej. Nie potrzebuję tych treści wizualnych aż tylu. Wystarczy tak, jak w tym momencie sobie siedzimy i wiesz, i mamy takie pojedyncze ujęcie, żeby tylko był dźwięk dobry. Ale na przykład, kiedy jadę autobusem, bardzo lubię sobie swipe'ować i zobaczyć takie jakieś nowości, urywki, a nie przeglądnąć szybko sobie internet. TikTok. Osobiście teraz mniej nagrywam na TikToka, chociaż myślę do tego wrócić, ale wyobrażam sobie na przykład osobę, która przy śniadaniu sobie swajpuje i TikTok świetnie podaje ten fajnie trendujące filmy, a nie? Które łapią wyświetlenia. I można sobie, wiesz, zrobić szybki przegląd. Jak masz na przykład algorytm TikToka czy YouTube'a bardziej skoncentrowany na tym, żeby ci podawał treści jakieś polityczne i chcesz sobie przy kawie rano zrobić przegląd, prasówkę czy coś takiego, bo te shortsy też te polityczne wycinają, a nie? Jakiś polityk się wypowiada i coś tam złapią. To takim shortsem można sobie szybko zrobić prasówkę typową, a nie? I tyle, nie? I później kierujesz się tylko na jakieś dłuższe formy. Czyli jednak takie otwarcie i testowanie różnych źródeł, redystrybucja treści to jest takie modne pojęcie, czyli wykorzystanie jednej treści na wiele sposobów. Czyli... Gdybyśmy teraz, wiesz, Krzysiek, nie nagrywali podcastu, tylko szli na żywo, to mielibyśmy pytania widzów i wiesz, każdy mógłby sobie przyjść, zadać tobie, mi pytanie i wiesz, i to też jest fajna forma interakcji z widzem, nie? Coś zupełnie innego. To właśnie wspomniałeś o podcaście. No, tak naprawdę to będzie odcinek na YouTube'a, będzie z tego podcast, będą też shortsy z jakichś ciekawszych momentów, nie? I to... Jeżeli będą ciekawsze. Jeśli będą ciekawsze. Myślę, że już jest kilka, więc... Można taki materiał wykorzystać na wiele różnych sposobów. Dodatkowo można jeszcze zrobić transkrypcję i na przykład napisać artykuł, jak osiągnąć sukces na YouTubie, nie? Więc to jest jakby bardzo wszechstronne, no, tylko trzeba mieć kilka sposobów albo właśnie osobę, która trochę nam pomoże, bo faktycznie tych rzeczy wokół YouTuba jest sporo. I powiedz, a propos tych rzeczy dookoła YouTuba, ty masz doświadczenie filmowe, znasz się na sprzęcie, na technikaliach. Ale jeśli ktoś na przykład ma taką firmę kilkuosobową, zamówił u ciebie studio, to jakie rzeczy powinien delegować na początku, żeby było to dla niego skuteczne pod kątem YouTube'a? Znaczy, jeżeli ktoś w ogóle zleca mi zrobienie studia, to ja zaczynam od pierwszej, najważniejszej rzeczy, czyli sprzęt ma studio być tak zrobione, żeby ktoś, kto wchodzi do studia, kliknął sobie włącznik, żeby wszystko się zaświeciło, żeby kliknął sobie nagrywanie i żeby taki podcast mógł zacząć nagrywać w ciągu paru minut. I taka jest koncepcja tego wszystkiego. Później klient ma sobie wziąć, załóżmy, dysk czy kartę pamięci, przejść do programu i zmontować sobie go jak najszybciej tylko może. On ma się nie przejmować tym, że dźwięk jest coś nie tak, że musi poprawiać. Nie, wszystko ma być tak zbudowane, żeby mu było najłatwiej. Tak samo jeżeli chodzi o na przykład nagrywanie jakichś takich konkretnych filmów. Tu mówiliśmy o podcaście, ale jeżeli klient chce sobie nagrywać, załóżmy jakieś poradniki, na przykład może wykorzystać do tego teleprompter. Ja też mam parę takich sztuczek, które akurat wdrożyłem przy teleprompterze, które praktycznie każdej osobie, i to już jest przetestowane, pozwalają zacząć nagrywać filmy w ciągu tam paru minut. Ja tylko pokazuję, co trzeba nacisnąć, gdzie trzeba co zrobić i to po prostu działa. Takie studia po prostu codziennie buduję, znaczy codziennie. Codziennie takimi rzeczami się zajmuję po to, żeby, bo sam tak staram się optymalizować swoje studio, żeby wszystko było, jak to mówią po angielsku, less friction. Jak najprościej, jak najszybciej, żebyś od pomysłu był w stanie przejść do realizacji tego filmu, a nie? Żeby, wiesz, żeby ja przynajmniej tak jak czuję, jak zaczynam nagrywać film, jak zaczynam się bawić lampą, przestawiać aparat, szukać kadru, to w pewnym momencie dochodzi do takiego punktu, w którym po prostu mi się nie chce nagrywać. Siadam
I zaczynam odkładać, aż w końcu dzień się kończy i ja jestem niezadowolony, jestem po prostu zdołowany tym, że nie nagrałem. I teraz wszystko, co robię, staram się odwrócić. To też stosuję u klientów. Staram się zrobić takie studio u siebie, u klienta, żeby on po prostu miał przyjemność z nagrywania, żeby sobie siadł, włączył to wszystko, żeby wszystko działało, żeby stanowiło jak najmniejszy problem nagrywanie. Bo uważam, że studio powinno nie przeszkadzać, powinno pomagać i ułatwiać. No. Mhm. Mówisz o tych studiach takich dużych, ja od razu sobie przypomniałem moje początki, gdy musiałem się przenosić z tymi lampami, jeszcze takie softboxy z Allegro, najtańsze, te żarówy takie i to po godzinie takich ustawień, bawienia ISO, jakieś ustawienia aparatu. Masz dość. Tak, kupiłem lustrzankę, której nie umiałem używać i myślę, Boże święty, nie? No teraz jest faktycznie jeden przycisk, włącza mi się wszystko, wiem jakie jest ustawienie, nagrywam i montuję albo wysyłam do montażysty, bo pytałem też cię o to delegowanie, bo wielu przedsiębiorców, którzy faktycznie chcą być skuteczni, no to powinni wykorzystywać potencjał innych. I myślę, że montaż to jest taka rzecz, którą można delegować najprościej. Tak samo stworzenie miniatury, jakichś opisów. Wiem, że takie usługi są na rynku. No albo możemy to delegować sztucznej inteligencji, która nam na podstawie transkrypcji zrobi te opisy automatycznie. Tego też uczę na kursach. Jest sporo możliwości, ale powiedziałeś, że jeszcze jest ta magiczna wytrwałość. I powiedz, czy miałeś w swojej karierze youtubera takie momenty, że no faktycznie miałeś dość albo nie chciało ci się nagrywać? Co robisz w takich sytuacjach? Znaczy coś takiego jest ciągle, bo to jest wieczna walka ze sobą i z tym, czy się chce coś zrobić, czy nie. Więc to nie jest tak, że nie wiem, zdobędzie się 1000 subskrybentów i nagle cudownie motywacja jest non-stop, czy 10 000, czy 100 000, bo rozmawiam z kumplami, którzy mają duże kanały i każdy na jakimś etapie przeżywa pewien rodzaj kryzys. I z tym nagrywaniem też jest tak, że czasem się bardziej chce, czasem mniej. Dlatego to też jest ważne, żeby do sprzętu podchodzić po prostu luźno. Ani się nie ograniczać, ani specjalnie się nad tym nie zastanawiać, po prostu nagrywać tym, co się ma. Jeżeli masz pieniądze, zainwestuj, kup coś lepszego, bo to wiadomo, że jest raz, że frajda, dwa, że rzeczywiście ten obraz też wpływa na to, jak nas postrzegają ludzie, ale tym w ogóle bym się nie przejmował, czy ta kamera nagrywa, nie wiem, w Full HD, a ta w 4K i jeżeli tylko miałbym w 4K, to po prostu na pewno moja motywacja byłaby tu, a nie tu. No, tak nie jest niestety. Sam jestem tego najlepszym przykładem, że mam 3 studia zrobione w domu, 3 osobne pomieszczenia, doinwestowane masę sprzętu i czasem łapię się na tym, że po prostu wchodzę i kurczę, gdzie dzisiaj nagrywać? Gdzie po prostu usiąść? To jest też z drugiej strony męczące i też z moim kolegą rozmawiamy o tym, że trzeba upraszczać setup i workflow po to, żeby po prostu się samemu nie pogubić w tym i po to, żeby mieć tą motywację na jak najwyższym poziomie, bo jak jest ta motywacja, to sam wiesz, Krzysiek, jak jest, to możesz nagrywać film za filmem, robić miniaturki, mieć masę pomysłów i tak dalej i uważać, że każdy pomysł jest genialny i go realizujesz, a jak nie masz tej motywacji, to choćbyś miał najlepszy pomysł na stole, to po prostu się za niego nie weźmiesz. Nie nagrasz albo znajdziesz 1000 innych wymówek, żeby tego nie zrobić. No i co? No i najprostszym sposobem jest kalendarz, blokowanie czasu, o którym rozmawialiśmy. Sam do tego wróciłem. 2, technika Pomodoro, czyli to takie żonglowanie przedziałami czasowymi, jak robimy sobie jakieś zadanie. I co? I jak najszybsze przechodzenie od pomysłu do realizacji. To mi bardzo też uprościło. Też kiedyś zastanawiałem się nad tym, żeby nagrywać filmy, wiesz, w takich paczkach. Jak wszyscy mówią, nagrywaj po 3-4 filmy i montuj po 3-4 filmy. Nie? I powiem szczerze, u mnie się to nie sprawdziło. Nie potrafię tak pracować. U mnie jest bardzo wysoka motywacja, jak wpadnę na pomysł, szybko go przepracuję w scenariusz, nagram film, zmontuję, puszczę, to wtedy jak już klikam opublikuj
to po prostu motywacja jest w kosmosie. To jestem w stanie siedzieć, gdybym miał tylko po prostu czas, albo gdyby troszkę dzień był dłuższy, to bym nagrał w ten sam dzień drugi film. Taka jest moja motywacja, więc i to też spotkałem się właśnie, kupiłem sobie kurs Meet Kevina i on też tam właśnie o tym mówił, że on też nie montuje filmów w sposób taki właśnie po kilka, bo po prostu to go demotywowało. Że miał pierwszy film, on akurat mówił tam, że 5 filmów czy 10 nawet w ciągu jednego dnia był w stanie nagrać, ale mówi, że ten pierwszy film różnił się bardzo jakościowo od tego 10. I zawsze było tak, że albo tego pierwszego nie chciał puścić, albo tego 10. I mówi, że po prostu teraz siada, nagrywa i ewentualnie siada, nagrywa znowu kolejny. Także podążam za tym, upraszczam setup, właśnie tak jak właśnie Meet Kevin mówił w tym kursie, żeby sobie nie komplikować, żeby wszystko było na włączenie. To jest w sumie spójne z tym, co mówiłem o tych studiach dla klientów, że ja też dążę do tego, żeby właśnie wszystko się włączało z jednego włącznika, wszystko w jednym momencie, bo to bardzo ułatwia. To takie uproszczenie Zresztą mieliśmy przykład przed chwilą Krzysiek, nie? Tak, my mieliśmy taki przykład, no że znowu, ja pod mój setup taki poradnikowy mam wszystko na kliknięcie, ale wywiad robię, no jest to... Tak, trzeba zmienić. Jest to pierwszy raz, tak, premiera, więc no dużo zmian, nie? Światło, stolik, kamery, nowe kadry. No i to sam ten proces już trochę nas, tak wiesz, no, energetycznie dużo kosztował. Dla mnie to jest nadal ciekawe, jestem bardzo też, cieszę się, że wiesz, pomogłeś mi te wszystkie rzeczy poustawiać, dowiedziałem się jeszcze o kilku rodzajach oświetlenia, ale jednak to jest energia, dlatego warto sobie to ustawić. No, ty masz świetne filmy o tym, jak wystarczy sobie postawić smartfona, statyw, jakiś mikrofonik i w zasadzie nie potrzebujesz nic więcej, a potem stopniowo dla zabawy, ja nawet sobie kupowałem takie sprzęty, żeby się zmotywować. Teraz jadę na wakacje, więc dokupiłem sobie jakiś uchwyt do mojego aparatu, żeby zrobić wideobloga, nie? Więc to też jest w jakiś sposób, ale myślę, że ponad tym wszystkim trzeba mieć jakiś cel w tym, nie? Ale ja ci przerwę, Krzysiek, ja się zgadzam z tym, że w ogóle, wiesz, kupowanie sprzętu, próbowanie różnych form tworzenia, bo to, że tak jak mówisz, nagrywasz pierwszy raz wywiad, to też jest próbowanie. Nie wiadomo, czy wiesz, czy za miesiąc będziesz jeszcze nagrywał, czy na przykład po 2 latach stwierdził, wow, pamiętam, to był pierwszy wywiad, a teraz mam już ich, nie wiem, 200 na kanale, nie? I to jest fajne, to jest potrzebne, to jest w ogóle, wiesz, część procesu i ja uważam, że sam proces powinien człowieka cieszyć. Czyli to próbowanie różnych rzeczy, próbowanie nowych rzeczy, wychodzenie z jakimś pomysłem, realizacja tego podcastu, to jest fantastyczna sprawa. I w ten sposób wydaje mi się, że wiele osób powinno realizować swoją ścieżkę YouTube'ową. Sam zresztą tak robię, bo wiadomo, czasem jest lepiej, czasem gorzej. O tym też rozmawialiśmy, że czasem czujesz, że jesteś na fali, jest masa zleceń, afiliacja świetnie się sprzedaje, kursy idą super, a czasem masz tak, że kurczę, nie wiesz, czy to dalej ma sens, bo praca na, może nie etacie, ale praca freelancera się bardziej opłacała, nie? No bo wszędzie są takie dołki. I to próbowanie według mnie jest genialną formą rozwijania się na YouTubie. To jest super. Nie? Tak, dotknąłeś też tego tematu takiego bardzo ludzkiego, nie? Że ja miałem taką historię na konferencji, że podszedł do mnie taki człowiek, on powiedział: Krzysztof, fajnie, że cię widzę, ale muszę ci coś powiedzieć. Ty mnie tak wkurzasz tymi filmami, bo na twoich filmach wszystko jest perfekcyjnie, nie ma tam zająknięcia, po prostu wygląda to świetnie, jakość jest świetna, dźwięk jest super. Nie? I to mnie to tak naturalnie przychodzi tak łatwo. Ja mówię, no, ale wiesz, że ten film nagrywałem 10-minutowy przez 5 godzin. Mówię, okej. To ja myślałem, że tylko ja tak mam, nie? Więc wiesz, to jest takie odkształcanie takiego wizerunku youtubera, że wszystko jest proste, że my sobie siedzimy, że pieniądze spływają, filmy się nagrywają półautomatycznie, ale to jednak jest po prostu pewien rodzaj pracy i trzeba odkryć w tym jakąś satysfakcję, nie? Że jak tego nie masz, ja przez pierwsze 2 lata nie byłem przykładem, wiesz, wspaniałego youtubera, który osiągnął sukces. Raczej to było tak, że po 2 latach już padałem mi zlecenia, nie? Z YouTube'a, że faktycznie ludzie się do mnie zgłaszali i już od tego czasu zaczęło się lepiej dziać, ale na początku przez rok to nic się nie wydarzyło, tak jak mówisz, nie? Rodzina, jacyś znajomi, tam ktoś to zobaczył,
dopiero po roku, po 2 latach regularnego dodawania wszystko zaczęło iść w taką stronę, nie? Że teraz jest kanał 30 000 subskrybentów. Jak ktoś to zobaczy za rok, no to pewnie będę już miał, zupełnie będziemy w innym miejscu, nie? Jeśli będziemy nadal wytrwali. Ale to jest właśnie, Krzysiek, to, że wiesz, wiele osób zapomina o tym, że tworząc YouTube'a powinni nastawiać się, jeżeli to jest oczywiście projekt biznesowy, to od początku powinni nastawiać się na projekt biznesowy. Czyli wiesz, tu jest miejsce na reklamę, tu zaczynam rozmawiać z jakimiś firmami. Wiele osób, z którymi rozmawiam, które w pewnym momencie tracą motywację, czyli nie wiem, nie doszły do 1000 subskrybentów, załóżmy, bo każdy myśli, że 1000 subskrybentów to jest ta magiczna granica, gdzie wszystkie drzwi się otwierają. Wydaje mi się, że po prostu moim błędem było to, że ja od początku nie nastawiałem się na reklamę, na współpracę. Niektóre filmy, pamiętam, poradnik do Da Vinci, który teraz ma 300 000 chyba wyświetleń. Pamiętam, że wtedy po prostu nagrałem jako poradnik, który sam chciałem obejrzeć, nie? Trzeba było zrobić miejsce na reklamę, iść do jakiegokolwiek sklepu. Słuchajcie, mam taki film, obejrzyjcie. Ale wtedy brakowało mi oczywiście pewności, że ja nie wiedziałem, że on tyle zdobędzie, ale teraz już mając tą pewność, ja sprzedaję takie filmy po prostu markom. Mówię, słuchajcie, będzie gigaporadnik na przykład o CapCutie, tak jak ostatnio. I ten filmik w tym momencie, dzisiaj sprawdzałem, on zdobywa dziennie 200 wyświetleń, nie? Czyli w przeciągu miesiąca on będzie miał około 3000 wyświetleń. Każdego miesiąca i on będzie przez 2-3 lata pracował tak jak poradnik do Da Vinci. I tam jest sprzedany box reklamowy, taka wstawka 30-90 sekundowa i wiem, że ta firma mega skorzysta na tym, bo to są użytkownicy, tam jest akurat sponsorem był Lexar pamięci, więc dla filmowców potrzebne karty pamięci SD, każdy kto używa aparatu, microSD do telefonów i tak dalej, więc super fajnie weszła marka i no i to jest fajny deal. Ja o czymś takim nie wiedziałem, a dwa, że nawet nie byłem nastawiony na coś takiego, bo gdybym wiedział, to nawet bym zostawił, nie wiem, wstawkę, tu może być twoja reklama i wiesz, może miałbym inne firmy na inne filmy. Ale tego nie zrobiłem. Pod poradnikiem Da Vinci, jak mówię, jest masa komentarzy, masa widzów, pytań i tak dalej, dzieje się dużo i ten film po prostu zarabia tylko z reklam. Nic więcej. A teraz każdy film mógłby zarabiać, wiesz, na różne sposoby. Przez linki afiliacyjne, przez wstawki reklamowe, czy przez jeszcze inne rzeczy, nie? No. Tak, no to jest taka trochę analiza wsteczna, ale wiesz, no pytanie, bo są 2 podejścia. Niektórzy projektują kanał od początku, jak ma to wyglądać, ale z drugiej strony są osoby, które dopiero się uczą i na tym wczesnym etapie monetyzacja może być też szkodliwa dla nich, na przykład, bo stracą zaufanie społeczności, jeśli zrobią to w nieodpowiedni sposób, nie? Czyli będą współpracować z markami, które nie są zgodne z ich wartościami, z misją. No, ale wiesz, to też jest jakby... No to też jest praca, nie? No to wiadomo, też nie dobieramy producenta skarpetek do filmu o kamerze. To nie o to chodzi, ale można współpracować nawet z jakimś małym sklepem. Najważniejsze według mnie to pokazać firmom, markom to, że jesteś gotowy i otwarty na współpracę, bo to bardzo buduje zaufanie. To, że ktoś się zareklamował. Ja pamiętam taki kanał na YouTubie prowadził wywiad i opowiadali tam Colin i Samir. I już tylko nie pamiętam, z kim to wywiad był, z jakim kanałem innym. Oni mają w tym momencie około 6 milionów subskrybentów i pamiętam, opowiadali, że nasza pierwsza współpraca, na której zarobiliśmy, to było, nie wiem, $50-100, ale nie dla nas to nie było ważne. Dla nas było tylko ważne to, że pokazaliśmy innym firmom, że jesteśmy gotowi na współpracę, że jesteśmy otwarci na to. I według mnie to bardzo otwiera oczy firmom, jak widzą, że już na tym kanale ktoś się zareklamował. To jest taki papierek lakmusowy, dzięki któremu mogą sprawdzić, że rzeczywiście ten kanał coś daje.
jak ma się, ta pierwsza współpraca wydaje mi się jest kluczowa, ale to można załatwić przez jakiś nawet lokalny sklep. Ktokolwiek, kto by chciał się ogłosić, kto jest w miarę spójny z tym, co robisz na kanale. Nie? Sam znasz przecież takich masę firm. Byłeś webmasterem, ile korzystałeś z serwerów, korzystałeś z innych produktów, Tak, napisać, ja mam zagadać. około 30 programów afiliacyjnych aktywnych, plus cały czas się zgłaszają do mnie firmy, nie? Zagraniczne, z Ameryki, polskie i większość współpracy odrzucam, bo po prostu są niezgodne z moim kanałem. I tutaj jakby jest ważne pojęcie, które sprawia, że marki też się chętniej zgłaszają, to jest pewna nisza, nie? Bo tutaj aktualnie jestem kojarzony ze sztuczną inteligencją, to jest temat na topie, więc jakby jest tego dużo. Ty masz kanał, gdzie ludzie kupują sprzęty, interesują się sprzętem, więc tam też są pieniądze i to też przyciąga marki. Nie wszystkie kanały będą pod marki, ale tak jak mówię, są jeszcze, tak jak mówiłeś, że są afiliacje, są usługi, można zarabiać na różne sposoby. Ale tak schodząc troszkę krok niżej, bo mówimy już o takich rzeczach, które wydarzają się zazwyczaj po pewnym czasie, nie? Czasami w niektórych, jeśli ktoś będzie naprawdę bardzo wytrwały, będzie bardzo cisnął, inwestował w ten kanał zarówno swój czas i pieniądze, to może dojść do tego bardzo szybko, a zazwyczaj warto sobie dać ten rok, 2 na taki rozruch, nie? Tak, nie wiem, czy to jest taki, wiesz. Znaczy wiesz, z afiliacji, tak jak mówię, można zarabiać od pierwszych wyświetleń. To jest najprostszy sposób. Ja zresztą tak zacząłem zarabiać na TubeBuddy, gdzie nagrałem poradnik. Sam szukałem takiego narzędzia, nagrałem o nim poradnik przy okazji, a po chyba tygodniu czy 2 tygodniach miałem pierwszą sprzedaż. Więc nie pamiętam ile to było, $5-10 czy jakieś, nie wiem, 50 zł. Cieszyło mnie mega. To było po prostu radość, coś niesamowitego, że taka mała rzecz, film potrafił kogoś zachęcić do tego, żeby kupił przez mojego linka. Nie? Mocno otwierające oczy doświadczenie. A powiedz, miałeś taki jakiś moment kryzysowy, że chciałeś to wszystko rzucić i... YouTube'a? Tak, YouTube'a. Że tak. Pewnie, że tak. Zawsze jest taki moment, że wiesz, że myślisz, że nagrałeś coś lepszego, co powinno zdobywać wyświetlenia, a nie zdobywa. Zawsze znajdzie się taki moment, gdzie wiesz, gdzie myślisz sobie, kurczę, ale nie, no to powinno iść szybciej, a nie idzie. I wiesz, i zastanawiasz się czemu, czujesz, że jest jakaś niesprawiedliwość na YouTubie. Ja też coś takiego odczuwałem. Teraz chyba wydaje mi się, sobie poradziłem z tym, po prostu przyjąłem, że taki jest proces. Po prostu trzeba być w tym konsekwentnym i to, że ktoś ma inną drogę niż ty, nie znaczy, że ty podążasz tą złą drogą. Nie? Także to, że nie wiem, że ktoś rozwija kanał szybciej, nie znaczy, że wiesz, że robisz coś źle. Nie? I to po prostu jest budujące, bo moje podejście, że jakby proces też powinien cieszyć, jest ważne, bo mnie to cały czas cieszy, że wiesz, że idę w górę, że rozwijam kanał, że te wyświetlenia nadal są, ale wątpliwości zawsze się pojawiają. Kryzysy to jest nieuniknione na każdym etapie. Każdy ma swojego... Tutaj, tak. To usłyszałem tam konkurencja i nie rośnie, czyli z jednej strony porównywanie się do innych, którzy są dalej niż ty, a z drugiej strony presja na wynik. Nie? To takie dwie rzeczy, które mogą nam zabić motywację. Przynajmniej u mnie tak jest, ale u ciebie chyba też tak podobnie. Znaczy ja uważam, że ja jestem zdania, że jeżeli jest przypływ, to podnosi wszystkie łodzie w porcie, więc jakby konkurencja nie jest postrzegana według mnie w tych takich standardach jak na przykład w fotografii, nie? Bo w fotografii jak miałem klienta, który nie wybrał moich usług fotograficznych, no to szedł do konkurencji, ja już nie zarobiłem. Na YouTubie, jeżeli ktoś ogląda jakiś filmik, to najczęściej, jeżeli chce zgłębić daną rzecz, to ogląda ich 10-15. Więc jest duża szansa, że jak gdzieś też się załapie, nawet jeżeli jestem tym 15 w kolejce. Bo ja przynajmniej tak robię. Jeżeli na przykład oglądam jakąś recenzję sprzętu, to zazwyczaj nie kończy się na tym, że ja oglądam jeden film
I tyle. Jeżeli chcę się czegoś nauczyć, to też nie korzystam z jednego źródła, tylko oglądam ich kilka, więc dlatego konkurencja jest dla mnie inaczej postrzegana niż w takich normalnych warunkach rynkowych. Więc to jest raz. I uważam, jeżeli jest jakiś nośny temat trendujący, no to wyświetlenia i tak wszystkim skaczą w górę. To jest, wiesz, to jest najważniejsze. Jeżeli jest temat niszowy, to tak jak mówię, no ja też nie kończę nigdy na jednym filmie. Okej, czyli takie trochę przeformułowanie patrzenia na konkurencję, że jednak mogą być dla nas taką inspiracją i też dla wszystkiego będzie kawałek tortu. To nie jest tak, że jak jest konkurent, to już... Bo tak naprawdę Jak wychodzi recenzja sprzętu, Krzysiek, no to wiesz, to jest 10-15 testów na YouTubie, nie? Wszyscy mają ten sprzęt, testują. Jak są poradniki odnośnie oprogramowania, to też masz, wiesz, kilkanaście poradników, a nie? To też dla mnie to jest ważne, bo kiedyś też, jak tak jeszcze bardzo, bardzo się cofnąć, no to szukałem pomysłu na biznes, no to wszędzie była konkurencja. W każdej branży, w każdym temacie już ktoś był. I konkurencja to jest dobry znak, bo to znaczy, że są tam klienci, są pieniądze i rynek ma potencjał i możemy tam wejść. Ostatnio widziałem bardzo fajny film o tym, jak też budować relacje z widzami, bo trochę widzę, że to wszystko idzie w tym kierunku, żeby zachęcać ludzi do wracania na nasze kanały. YouTube bardzo nam to pokazuje, że widzowie mają wracać i oglądać więcej naszych filmów YouTube'a, wtedy będziemy dostawać zasięgi i różne inne wspaniałe rzeczy od tego medium. I pytanie, jakie jest twoje podejście do tematu relacji ze społecznością, z widzami? Co to w ogóle znaczy dla ciebie? Znaczy, ja powiem szczerze, że bardzo mi zależało na tym, żeby te relacje były jak najgłębsze, ale widzę, że im więcej jest subskrybentów na kanale, tym mniej czasu mam na życie. I mam wiadomości, dostaję na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie, no na Twitterze jeszcze nie dostaję, na YouTubie, gdzieś tam w komentarzach i telefonicznie też ludzie dzwonią, mailują, SMS-ują, naprawdę jest tego multum. I problem jest taki, że dopóki miałem tam do 5000 subskrybentów, to było to jeszcze wszystko do ogarnięcia w ciągu dnia. Potrafiłem to wszystko połączyć z życiem i ogarnąć inne rzeczy. Teraz w tym momencie no po prostu nie jestem w stanie. Do takich rzeczy najlepiej byłoby mieć chyba asystenta, który po prostu raz, że byłby w stanie odpowiadać na niektóre komentarze, a te, na które by nie mógł, zostawiałby mnie, ale to jest po prostu dodatkowy etat. I w tym momencie jedyną formą pogłębienia takiej relacji z widzami jest po pierwsze Discord i były transmisje na żywo do niedawna, bo to też troszkę zaniechałem teraz, ale też do tego myślę wracać, bo systematycznie dzięki temu mogłem porozmawiać z widzami. Kto chciał, kto miał jakiś problem, mógł przyjść na transmisję na żywo, pogadać. Na Discorda zauważyłem, że też dużo ludzi przychodzi, ale jest to jakby dodatkowa platforma, do której nie wszyscy są przekonani. Więc tam też jest specyficzna grupa ludzi, którzy jakby komunikują się ze mną przez Discorda, nie? Gdzie rozmawiamy, gdzie po prostu mogą mi też zadać pytanie. I najlepszą formą, wydaje mi się, pogłębienia relacji są komentarze pod filmami. Po prostu. Najprostszy sposób. Jeszcze teraz fajnie YouTube pozwala odpowiadać shortsami na komentarze, więc to jest fajna sprawa, ale właśnie YouTube, komentarze, gdzie to wszystko fajnie się zbiera, gdzie to buduje kanał, bo też każdy komentarz to jest dodatkowa informacja dla YouTube'a, że film się podoba. Dodatkowo widzowie dostają też powiadomienia, jak odpowiadasz na komentarz, więc wracają do filmu, nabijają kolejne wyświetlenie, więc to jest dla mnie najwygodniejsza forma i najbardziej efektywna po to, żeby rozwijać kanał. Nie? Rozumiem. No, czyli taki przychodzi moment, że no nie da się każdemu pomóc. Ja też zawsze tak wychodziłem z ręką, no bardzo chciałem pomagać widzom, ludziom, wszystkim dookoła, ale potem w pewnym momencie okazało się, że zamiast spędzać czas z dziećmi, to odpowiadam na komentarze i wiadomości i powiedziałem, że trzeba postawić granice. Jak ktoś chce współpracować, no to może się ze mną
dostać do mnie w formie Znaczy, płatnych. są jeszcze, Krzysiek, różne komentarze, bo na pewno też tak masz, że są komentarze w stylu nie chce mi się szukać po filmie albo nie mam siły wpisywać w Google, to zapytam w komentarzu. To są to komentarze na zasadzie, że no nie ma czasu na coś takiego, bo takich komentarzy też jest sporo. Są komentarze bardzo, bardzo fajne, bardzo dokładnie pytające jakąś rzecz i na te staram się zawsze odpowiadać. To są jakby takie priorytetowe dla mnie komentarze, bo widzę, że po prostu osoba potrzebuje pomocy, nie znalazła odpowiedzi w moim filmie, a dodatkowo jeżeli zada to pytanie w komentarzu pod YouTube'em, to wiem, że ten komentarz może ktoś inny przeczyta, kto ma podobny problem. Więc to są takie bardzo ważne dla mnie komentarze i no to są takie, wiesz, w pierwszej kolejności odpowiadane. Bo tutaj właśnie wchodzimy takie technikalia trochę, ale na pewno wiele osób ciekawi, jaki jest sekret YouTube'a, pozyskiwania właśnie zasięgów, wyświetleń, co trzeba zrobić, żeby właśnie zarabiać na YouTubie i stać się popularnym. No, wartość dostarczyć, nie? Jedną z 3 wartości, czyli inspirację, wiedzę albo rozrywkę widzowi, więc jeżeli opakujesz tylko to w jakąś fajną formę, bo filmy na YouTubie w przeciwieństwie do TikToka, do Instagrama, to nie są tylko filmy, tylko to jest produkt opakowany w miniaturkę, w opis, to jest jakby, to nie jest film, to jest produkt i to wszystko musi współgrać ze sobą. Trzeba mieć wiedzę, jak to zrobić, ale jeżeli to się zrobi, no to wtedy widz zostaje z nami dłużej, ogląda ten film dłużej. Algorytmy widzą, że widz jest zadowolony, no bo tak najprościej można to, bo algorytm podąża za widzem tak naprawdę, więc jeżeli tylko widz jest zadowolony, no to tylko napędza algorytm pozytywnie, nie? Jeżeli klika w miniaturkę, odchodzi, no to wiadomo, że to jest najbardziej negatywny sygnał, nie? Czyli nasza rodzinka, która chciała nas zobaczyć na 10 sekund i odchodzi i wtedy algorytm dostaje informację, Bartka już nie pokazujemy, bo tak. mamy inne filmy, które lepiej będą nam zarabiać pieniądze. Czyli technika polecania rodzinie filmów nie jest dobra i znajomym często. Lepiej budować to w inny sposób. Czyli tak... Znaczy na początku każde wyświetlenie jest cenne. Nawet mamy, a nie? Mamy, która tam polajkuje i skomentuje, ale później, szczególnie w tych pierwszych godzinach, kiedy film się wybija, no to raczej bym unikał tam wrzucania na Facebooka. Chyba że oczywiście macie taką grupę docelową na Facebooku osób, które będą zainteresowane tym filmem. Tak, w przypadku fanpage'a, no to ja jestem na tyle świadomy, że kto tam jest, że wrzucam te filmy, ale ruch zawsze jest niewielki, nie? Bo to jest inny. Też trzeba wiedzieć, że media społecznościowe z innych firm się też konkurują ze sobą, więc Facebook zmniejsza zasięgi, jeśli dodamy link na YouTube'a. Ale wspomniałeś o kilku ważnych elementach. Miniatura bardzo ważna, bo jeśli mamy słabą miniaturę, a nie mamy jakiegoś wybitnego tematu, no to nikt tego nie kliknie. Temat jest również ważny, musimy go dopasować pod słowa kluczowe, czyli pod informacje, które ludzie wyszukują. No i co? Mamy jeszcze opis, mamy tagi, one nie mają aż takiego znaczenia i zawartość, czyli myślę, że taki klucz, który gdzieś tam widać po YouTubie, po wszystkich mediach, żeby widz oglądał film do końca i najlepiej wracał na nasz kanał. Jeśli to dostarczycie widzom, to po prostu macie zasięgi po prostu nieograniczone. Może przesadzam, ale YouTube po prostu daje te zasięgi. Dobre treści są zawsze promowane. Tak. To jest, zawsze znajdzie się widz, który chciałby coś takiego obejrzeć. Jeżeli opakujemy jeszcze ten nasz film, oprzemy go na jakimś trendzie, to tym bardziej. Jeżeli na YouTubie jest mało jakichkolwiek filmów, jakichś nowości o tym, co się dzieje, to YouTube podsuwa widzom to, co ma najlepszego, albo to, co w ogóle ma, więc często jest tak, że łącząc wartość z trendami mamy po prostu gotowy przepis na wiralowy film. Nie? Tak. Mnie się tak zdarzyło 2 lata temu właśnie, że nie było w Polsce w ogóle tematów poradnikowych na temat ChatGPT, a mój był jedyny, jako pierwszy, nie? I to po prostu poszybowało tak bardzo, że już gdzieś tam znajomi mówili, to ty tam, wiesz, po prostu ludzie mnie zaczęli rozpoznawać gdzieś tam w bawialni, w przedszkolu, nie? A to ty nagrałeś, Tak się
poczułem naprawdę dziwnie, ale można do tego dojść, wiesz, nawet mając mały kanał, powoli sobie to budując. Mi nigdy nie zależało na jakiejś sławie i wiesz, rozpoznawalności, bardziej na takim po prostu zapewnieniu sobie życia takiego, jakie potrzebuję dla siebie i mojej rodziny, nie? A YouTube, zasięgi dają możliwości i to chyba jest dla mnie kluczowe, bo no. Można się rozwijać po prostu w różne sposoby, Tak. nie? Można reklamować swoje usługi, swoje produkty, no, po prostu można się dobrze bawić robiąc filmy, bo to też jest frajda, jak ktoś ci podziękuje w komentarzu, napisze, że ja cię kręcę, szukałem tego, albo najlepszy poradnik i tak dalej, no to buduje. No i no to jest motywujące, to też jest to, co mówisz, a nie, że gdzieś tam cię rozpoznają. To jest mega miłe, jak wchodzisz i ktoś cię zaczepia, kojarzy cię i tak dalej. Więc to są super rzeczy, nie? A no wiadomo, że to są i minusy, i plusy. Tak, trzeba realistycznie na to patrzeć. Słuchaj, na zakończenie, takie 3 rady dla osoby, która pracuje sobie na etacie, załóżmy, myśli o założeniu kanału, bo chce sobie coś rozwijać. Co byś powiedział takiej osobie, która chce zacząć promować się przez YouTube'a? Znaczy, po pierwsze trzeba zacząć z tym, co się ma i nie kombinować za dużo. Zacznij z telefonem, kup jak najszybciej mikrofon, statyw. To są 2 rzeczy, o których mało osób mówi. Dobry statyw, dobre mikrofony, najlepiej bezprzewodowe krawatówki, bo one są najprostsze w użyciu, działają właściwie z każdym A sprzętem. jakiś model możesz od razu polecić? No, Holyland Lark Max, Rode Wireless Go 2, Rode Wireless Pro, DJI Mic 1, 2, to są takie mikrofony, przede wszystkim łączą się przez USB-C z komputerem i z telefonem. Zaczniesz z telefonem, jeżeli czegoś ci będzie brakować, to stopniowo robić upgrade do aparatu. Znaleźć sobie jakieś miejsce do nagrywania w domu, taki jeden kącik, że stawiasz sobie statyw i nic nie musisz więcej przestawiać. Wykorzystać sztuczną inteligencję do pomocy w szukaniu tematów, w pisaniu scenariuszy. Na początku pisanie scenariuszy wydaje mi się bardzo ważne. Polecam książkę Daryla Ivesa, YouTube Formula, książkę Austina Kleona Show Your Work, Austin Kleon Still Like an Artist i książkę Tiago Forte How to Build Second Brain. I to są książki, które bym przeczytał od razu, na początku i później stopniowo bym się rozwijał. No i co? I oglądałbym jak najwięcej filmów na YouTubie z danej niszy, którą chcesz się zajmować, po to, żeby wiedzieć po pierwsze, co działa, jakie tematy są ważne. Wybierałbym tematy, które mógłbym sam nagrać, przetworzyć, zremiksować. Właśnie o tym jest książka Still Like an Artist. Do tego jeszcze książka Atomic Habits Jamesa Cleara, czyli 1% zmiany, bo z każdego, czyli produkujesz film, 1% zmiana, czyli patrzysz na film po produkcji, co się stało, że ten film jest taki słaby, jakie błędy popełniłem, 1% zmieniasz, robisz następny film i tak, żeby dojść do tych 200-300 filmów i na pewno się osiągnie sukces. A później sprzęt, wszystko, umiejętności montażu, to wszystko w miarę jak będziesz produkował kolejne filmy, to wszystko będzie samo przychodziło, bo musi przychodzić. No. Okej, czyli tak zacząć z tym, co masz, uczyć się, rozwijać, no i ta wytrwałość. Zacząć przez produkcję. Tak, nie na zasadzie, że wiesz, że myślę, nie wiem, pół roku będę planował, tylko dzisiaj chcę być youtuberem, jutro nagrywam pierwszy film i go puszczam i uprościć sobie proces, czyli nagrywam, puszczam i robić to ciągle przez rok, 2 i czekać na efekty, a nie? Tak. I to myślę, że to są świetne rady i sam chciałbym to usłyszeć i też chciałbym usłyszeć właśnie, to było dla mnie kluczowe, że pierwsze materiały, nawet 100 materiał nigdy nie będzie doskonały, że to jest proces, żeby go zacząć i jakby skupiać się na tym, że tobie się coś udało poprawić. Nie, że jakiś youtuber jest od ciebie lepszy, tylko mój film jest o 1% lepszy niż ostatni. Tak, dlatego wiesz, wiele osób się na przykład, to jest też taki błąd, od razu nawiąże do statystyk, bo wiele osób pyta się, a jaką klikalność ma twoja miniaturka, nie? Jaki CTR? Ale to nie porównujesz CTR-u
swojego kanału z kanałem innej osoby, tylko twój bazowy CTR to jest najlepszy CTR, jaki osiągnąłeś na swoim filmie. I jeżeli go przebijesz, to znaczy, że zrobiłeś coś dobrze. Jakbyś jeszcze mógł wytłumaczyć to słowo widzom. CTR, czyli jeżeli YouTube pokazał 100 razy twoją miniaturkę 100 losowym osobom, to ile z tych 100 osób kliknęło realnie w tą miniaturkę. I to pokazuje, na ile twoja idea z filmu, twój pomysł na film jest dobry, na ile on wzbudza ciekawość, żeby kliknąć, żeby obejrzeć. A nie? To jest właśnie ta część opakowania produktu. Powiedz, jakie masz plany na przyszłość swojego kanału i w ogóle rozwoju swojej marki? Znaczy, na pewno pójdę w kursy, na pewno pójdę w produkty cyfrowe. Mam kilka takich pomysłów odnośnie presetów, odnośnie takich dodatków do DaVinci. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale na pewno kursy, dlatego że wiele osób, które mnie ogląda, raz, że przychodzą na konsultacje, i dwa, mógłbym dzięki temu pomóc większej ilości osób, bo kurs byłby stosunkowo tańszy niż moje usługi takie na żywo, gdzie po prostu pewna cena wychodzi chcąc, nie chcąc, godzinowa i dla niektórych osób jest to po prostu za drogie, ale taki kurs, myślę, rozwiązałby wiele problemów. Nie? Taki podstawowy lub troszkę bardziej zaawansowany, budowa studia czy rozwijanie kanału na YouTubie, więc myślę, że coś takiego. Super, czyli kursy i rozwój właśnie związane z tym, co robisz nadal, no bo tutaj te filmy będą publikowane na kanale Bartek Dziedzic TV, więc jeśli chcecie dowiedzieć się na temat YouTube'a, sprzętów i naprawdę wielu innych rzeczy, to subskrybujcie koniecznie kanał Bartka. Ja za dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze mnie odwiedzisz. No może pewnie. Za jakiś czas też jeszcze w innym miejscu. Mieszkamy nie tak daleko. Tak, super. Dzięki wielkie za spotkanie, Krzyszku. no i do zobaczenia niebawem. Dzięki, pozdrawiam Was. No i super. Pytanie, czy puściłeś nagrywanie?